Jeśli zastanawiacie się, co robię na środku ulicy grając w Counter Strike'a, no to prezentuję możliwości stacji zasilania, którą w tym odcinku przetestujemy, która uciągnie nie tylko tego gamingowego kompa, lampy do nagrywania, ale także kilka innych urządzeń, które można by do niej podłączyć. Więc jeżeli jesteście ciekawi, co taka stacja zasilania potrafi, no to oglądajcie dzisiejszy film. A stację zasilania wysłała do nas bezpośrednio firma Bluetti, czyli producent, i ta stacja już u nas zostanie, więc firma Bluetti jest partnerem tego odcinka. Jak widzicie, zmieniliśmy trochę scenerię, żeby na spokojnie o tej stacji opowiedzieć. W ogóle te stacje zasilania swoją największą popularność zyskały właśnie w zeszłym roku i w tym roku, kiedy to wszyscy szykowali się na kryzys energetyczny, który miał nadejść. Na szczęście w Polsce nie nadszedł, nie nadeszły blackouty, a w związku z tym także, że ceny paliw kopalnych strasznie wzrosły w ostatnim czasie, no może nie aż tak strasznie, ale jednak ludzie woleli zamienić właśnie zwykłe generatory na diesla czy na benzynę na takie właśnie stacje zasilania. To jest w ogóle stacja zasilania, która jest rozbudowywalna. Możemy w zależności od tego, do czego potrzebujemy ją użyć, wykorzystywać ją w różnych scenariuszach, bo możemy po prostu do niej podpinać urządzenia, czy to na prąd zmienny, czy to na po prostu USB jak laptop czy telefon i ładować właśnie nasze osobiste urządzenia, ale możemy także wykorzystać to jako magazyn energii i podłączyć tutaj choćby panele słoneczne. No i w momencie, kiedy światło pada na panele słoneczne, to energia nie jest od razu wykorzystywana na ładowanie czegoś czy cokolwiek innego, tylko właśnie magazynowana w takim banku energii. Ale po co komu w ogóle jest potrzebna taka stacja ładowania, czy taki powerbank, gigantyczny powerbank? O tym opowiem w dalszej części filmu. Ale najpierw musimy sobie powiedzieć, co w ogóle w środku się znajduje. Skoro jest to bank energii, to muszą być tam baterie ogniw. Ale to nie są takie baterie czy akumulatory jak w naszych telefonach, czyli litowo-jonowe, a litowo-żelazowo-fosforanowe o dużej gęstości i niskiej wartości samorozładowywania. Czyli to takie baterie, które są wykorzystywane chociażby w różnego rodzaju łodziach czy na jachtach. Baterie litowo-żelazowo-fosforanowe wyróżniają się lepszą stabilnością termiczną i są mniej skłonne do nagłego wzrostu temperatury. Są też mniej podatne na problemy związane z nadmiernym ładowaniem, co zmniejsza ryzyko uszkodzenia akumulatora i zwiększa jego żywotność. Mają też wyższe bezpieczeństwo chemiczne, bo zawierają trwałe i bezpieczne związki, co sprawia, że są mniej podatne na niebezpieczne zjawiska, takie jak termiczne eksplozje czy pożary. I dzięki tym wszystkim cechom te ogniwa są też dużo bardziej eko, bo są po prostu bardziej wytrzymałe i bardziej długowieczne, więc po prostu wolniej się zużywają w porównaniu do tych ogniw ponownie, które na przykład używamy w telefonach. W modelu Bluetti AC200 Max zamontowane są baterie o pojemności 2048 Wh, ale jeżeli byście mieli taką potrzebę, można do tego dołączyć kolejne moduły. Na przykład moduł B230 o kolejnej pojemności 2048 Wh, czyli można pojemność podwoić, albo B300 o pojemności aż 3072 Wh. Do takiej stacji można podłączyć aż dwie dodatkowe baterie, no i wtedy tego prądu jest naprawdę sporo, ale pewnie teraz rodzi Wam się w głowie pytanie. Takie 2048 Wh w tym modelu, na ile to w zasadzie wystarcza? Co możemy z taką stacją zrobić i przez ile czasu korzystać z prądu, który jest w tej stacji zmagazynowany? No to już mówię. 60W laptop może ładować się przez 28 godzin. Telewizor o mocy 110 W może pracować przez 15,5 godziny. 150W lodówka od 15 do 28 godzin, w zależności od trybu działania. Ekspres do kawy o mocy 2000 W z takiej stacji zasilania zrobi Wam 70 filiżanek kawy, czyli już wiecie, gdzie to możecie wsadzić. Do kampera. Grill elektryczny czy klimatyzator mogą działać przez 1 godzinę, a wiertarka prawie 3. Z kolei 10W lampa podłączona do tej stacji może działać nawet powyżej 50 godzin bez przerwy. Czyli jak widzicie, mocy jest naprawdę sporo. Jeżeli taka stacja zasilania znajdowałaby się w Waszym domu, mieszkaniu czy kamperze, czy gdziekolwiek indziej, gdzie nie chcielibyście, żeby coś się po prostu stało, naturalnie elementem bezpieczeństwa w przypadku takiego urządzenia nie są tylko te akumulatory litowo-żelazowo-fosforanowe, które faktycznie są bezpieczniejsze, ale sama stacja jest również wyposażona w odpowiednie systemy, które mają zabezpieczyć Waszą nieruchomość czy Waszego kampera, w którym taka stacja miałaby się znaleźć. Jest to wbudowany system zarządzania baterią, w skrócie BMS, który zapewnia zabezpieczenie przeciwzwarciowe, kontrolę napięcia i temperatury, a także wbudowany regulator ładowania solarnego MPPT. No bo tak jak już mówiłem wcześniej, do tego można podłączyć panele słoneczne. A skoro już o nich mowa, w zestawie są oczywiście odpowiednie przewody,
którymi takie panele słoneczne możecie podłączyć i mogą one ładować stację zasilania z maksymalną mocą 900 W. Natomiast jeżeli podłączycie taką stację po prostu bezpośrednio do gniazdka elektrycznego, to będzie ona się ładować z maksymalną mocą 500 W. I wiem, teraz zrodziło się w waszych głowach kolejne pytanie. Czy można ładować jednocześnie z paneli słonecznych i z gniazdka? Otóż tak, wtedy moc ładowania wynosi nawet 1400 W, a ta naprawdę ogromna stacja naładuje się do pełna w zaledwie 2 godziny. A ile czasu średnio zajmuje takiej stacji zasilania naładowanie do pełna? Ze zwykłego gniazdka sieciowego 230 V zajmie to około 4,5 godziny. 3 panele słoneczne po 200 W naładują stację w około 4 godziny, a z gniazdka zapalniczki samochodowej zajmie to około 12 godzin. Pod warunkiem, że macie napięcie 12V, bo jeśli macie 24 V, to będzie trochę szybciej. A teraz jedna z najważniejszych rzeczy, czyli jakie urządzenia i przede wszystkim ile urządzeń możemy naładować i podłączyć do takiej stacji ładowania. Słuchajcie, mamy tutaj aż 13 przewodowych wyjść portów ładowania, no i także 2 możliwości ładowania bezprzewodowego w postaci 2 ładowarek indukcyjnych 15W, które umieszczone są tutaj na górze tego urządzenia. Poza tym do dyspozycji macie gniazda prądu stałego, USB-C 100W i 4 razy USB-A. 2 o wyższym prądzie i 2 o niższym prądzie. No i przede wszystkim, co chyba najbardziej wszystkich interesuje, 4 tradycyjne gniazdka prądu zmiennego, takie jak mamy w domu, i to oczywiście z uziemieniem w formie nie bolca, tylko takich blaszek. No i przede wszystkim mamy tutaj czystą sinusoidę, Pure Sine Wave. Dzięki temu ta stacja może zasilać także bardziej wymagające pod względem prądowym urządzenia, kiedy ten prąd po prostu musi być wysokiej jakości. No i najważniejsze, jak się tym wszystkim steruje. Kiedy ją włączymy, to mamy tutaj do dyspozycji ekran dotykowy, w którym możemy wszystkie rzeczy poustawiać, włączyć, wyłączyć ładowarki indukcyjne, włączyć, wyłączyć zasilanie prądu zmiennego AC i tak dalej. Mamy też oczywiście stan naładowania, te wszystkie informacje tutaj są, ale również te informacje macie w aplikacji, no bo jakby nie było, ta stacja również może połączyć się z aplikacją dostępną zarówno na Androida, jak i na iOS-a, no i z poziomu telefonu możecie tą stacją ładowania zarządzać. Ale panie, na co to komu? No to już tłumaczę, na co to komu, do czego taka stacja ładowania może się przydać i kto taką stację powinien zakupić. Oprócz osób, które boją się kryzysu energetycznego i chcą być tak zwanymi prepersami, taka stacja może przydać się także innym, zwykłym, przeciętnym ludziom, którzy wcale prepersami nie muszą być. Posiadanie czegoś takiego na awaryjne sytuacje, na przykład w samochodzie czy w domu, kiedy po prostu są przerwy w dostawach prądu albo kiedy nagle gdzieś na środku pustkowia potrzebujecie skorzystać właśnie z prądu, a go nie macie. Nie macie też takiej możliwości w samochodzie, żeby na przykład podłączyć do gniazdka. Niektóre auta są wyposażone w gniazdka, inne nie. No to właśnie taka stacja zasilania może okazać się naprawdę fajną rzeczą. No ten kryzys zasilania gdzieś tam cały czas będący w tle również. Jeżeli nie mamy żadnego agregatu, jeżeli nie mamy żadnych UPS-ów w domu, a potrzebujemy mieć dostęp do prądu zawsze i chcemy mieć pewność, że go będziemy mieli, no to w bezpieczeństwie taka stacja zawsze może się znajdować. Może być ona także wykorzystywana jako bank energii, jeżeli właśnie korzystacie z takiej domowej instalacji fotowoltaicznej, której akurat nie trzeba zgłaszać, bo takiej instalacji balkonowej czy gdzieś tarasowej po prostu do pewnej mocy nie musicie nigdzie zgłaszać, bo całą energię magazynujecie właśnie w postaci waszego banku energii, więc to również jest jedno rozwiązanie. Kolejne rozwiązanie to oczywiście camper, camper van, przyczepy kempingowe i tak dalej. Te wszystkie pojazdy, które po prostu na pokładzie prądu zmiennego przynajmniej nie mają, a często potrzebujemy do zagrzania wody, do ekspresu czy do innych różnych domowych urządzeń, które na przykład w kamperze używamy. Kolejne zastosowanie no to oczywiście wszelkiego rodzaju domki letniskowe, działki i inne wynalazki, które znajdują się na pustkowiach, odcięte tak naprawdę od cywilizacji, odcięte od wszelkiego rodzaju mediów, gdzie po prostu nie mamy dostępu do energii. No i tam również można wykorzystać panele słoneczne, albo można przyjechać z taką naładowaną stacją, no i jak podawałem Wam te czasy pracy, no to na pewno na taki weekendowy wyjazd taka stacja zasilania, ewentualnie z dodatkową jeszcze baterią, na pewno w zupełności wystarczy. No chyba że po prostu nic nie robicie, tylko gracie na PlayStation na pustkowiu, ale to byłoby bez sensu chyba. I co najważniejsze, jest to rozwiązanie typu all-in-one, czyli nie potrzebujemy tutaj żadnej konfiguracji, nie potrzebujemy tak naprawdę więcej elementów, bo właściwie ze sobą tylko jedną rzecz. Wszystkie porty od razu są wbudowane, czyli po prostu rozstawiamy, podłączamy co potrzebujemy, no i działa. I to jest chyba jeden z najważniejszych argumentów, które przemawiają za tym produktem. Dajcie znać, co Wy sądzicie o stacjach zasilania, czy widzicie zastosowanie takiego produktu, takiego banku energii u siebie. No i to by było na tyle w tym odcinku. Sprawdźcie tutaj inny nasz film. Na razie, pa pa!